Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku omówimy, jak uzyskać prawidłową stabilność pracy częstotliwości heterodyny bez żadnych układów automatycznej regulacji częstotliwości. No i przede wszystkim zbadamy, jaka jest ta stabilność. W tej chwili głowicę mam już zupełnie wygrzaną. Pracuję mniej więcej od prawie godziny. Oczywiście częstotliwość heterodyny badamy odbiornikiem RTLSDR jako najmniej inwazyjnym, czyli zupełnie nie wpływającym na pracę heterodyny. Tutaj mamy nasz prążek heterodyny. Tak ustawiłem częstotliwość, żeby ten czerwony pasek pokrywał się z aktualnym położeniem prążka heterodyny. Pomiar przeprowadzamy mniej więcej w połowie zakresu. Wspomnę tylko jeszcze, że szerokość pasma, która tutaj jest na szaru, wynosi 200 kHz, czyli od działki do działki mamy 25 kHz. To pozwoli nam po prostu na ocenienie, w jakich zakresach przesuwa nam się ten prążek. I w tej chwili zaczniemy proces od samego początku, to znaczy wyłączę zasilanie głowicy, pozwolę się ostudzić i włączymy zasilanie od początku. Zrestartujemy nasz stoper i zobaczymy, jak będzie nam się stabilizował ten prążek heterodyny. Głowica już jest wyłączona od jakiegoś czasu, zupełnie się ostudziła, także za chwilę ją ponownie włączę, ale przejdę do nagrywania ekranu z komputera, bo będzie lepszy obraz. W tej chwili nagrywam ekran komputera. Stoper mamy wyzerowany. Głowica jeszcze jest wyłączona, ale w tej chwili ją właśnie załączę. Startujemy ze stoperem. Czekamy, aż pojawi nam się heterodyna. Już heterodyna się pojawiła. Zbliżyła się do naszego docelowego położenia. W tej chwili częstotliwość heterodyny maleje, czyli wzrastają pojemności związane z samą częstotliwością pracy heterodyny i zapewne zwiększają się pojemności międzyelektrodowe w lampie na skutek wzrostu temperatury samej lampy. Minęła już minuta od czasu włączenia i zobaczcie, że w tej chwili jeszcze spada częstotliwość heterodyny. Znaczy, że jeszcze lampa się nagrzewa. Ważne jest to, że cały czas jesteśmy blisko naszego położenia docelowego. I nie są to duże odchyłki. Gdybyśmy mieli ustawioną jakąś stację, zapewne cały czas byłby poprawny odbiór tej stacji.
Być może będzie tak, że stabilna częstotliwość będzie właśnie mniej więcej w tym położeniu, w którym jesteśmy w tej chwili. Ponieważ naprawdę, słuchajcie, tam wystarczy tupnąć nogą czasami, żeby nam ta częstotliwość się zmieniła. Ale spokojnie czekamy, jak to będzie dalej przebiegało. Mam wrażenie, że po 8 minutach ta częstotliwość jest już dosyć stabilna. Tutaj mieliśmy takie dwa nagłe skoki. Być może i skok był związany z napięciem zasilania. Tutaj wokół sporo z fotowoltaiki. Te napięcie w gniazdkach to jest naprawdę różne. A być może tak się ceramika w tych kondensatorach zachowuje. Znowu wystąpił taki nagły skok. Być może płytka PCB osiąga swoją normalną temperaturę pracy, a w związku z tym i kondensatory, które się na niej znajdują,
Ale jak widać, generalnie stabilność jest dosyć dobra. No i blisko tej naszej docelowej częstotliwości. No, zobaczymy, jak to będzie po 15 minutach. Że ja może w tej chwili albo nie, się nagrywa dalej. Minęło 15 minut. W tej chwili zrobię cięcie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po pół godzinie. Minęło właśnie 30 minut od czasu załączenia głowicy. Widzimy, że są niewielkie zmiany w stosunku do tego, co było po 15 minutach. Mamy niewielkie przesunięcie w kierunku wyższych częstotliwości, czyli nagrzewają nam się
kondensatory, które mają ujemny współczynnik temperaturowy. Wskutek temperatury pojemność maleje i dzięki temu wzrasta częstotliwość pracy heterodyny. Ale mamy to już wszystko naprawdę dosyć stabilne. Także myślę, że na chwilę obecną zakończymy to i przejdę do omówienia, w jaki sposób uzyskać tak dosyć dobrą stabilność pracy heterodyny w głowicy lampowej Elvro. No i słuchajcie, jeszcze zrobimy krótkie nagrywanie naszego ekranu po godzinie. Zobaczcie, że częstotliwość heterodyny ustaliła nam się tak, jak mieliśmy na początku przyjęte założenie. Głowica Elvro, którą żeśmy badali, to jest głowica typu drugiego. I jak zauważyliście, w tej chwili jej heterodyna pracuje dosyć stabilnie, ale tak nie było cały czas. Na samym początku przy przestrojeniu ta głowica była bardzo niestabilna. Przestrajała mi się w granicach 500 kHz. Wyglądało to tak, że jeżeli tutaj mamy nasz prążek po wygrzaniu, to po włączeniu najpierw częstotliwość szła w tą stronę o jakieś 80 kHz, a po kilku minutach niestety częstotliwość się zwiększała właśnie na te 500 kHz. I przy takim rozstrojeniu niestety nawet układ ARC prawdopodobnie nie zadziałałby prawidłowo. Na czym polegał mój błąd? Mój błąd polegał na tym, że zbyt wiele kondensatorów, które odpowiadają za częstotliwość heterodyny, miała ujemny współczynnik temperaturowy. Stąd właśnie wynikało przy nagrzewaniu się głowicy odstrajanie w kierunku wyższych częstotliwości. Mianowicie kondensator C110 miałem wstawiony 10 pikofaradów pozyskany z kondensatora C108. A to są te kondensatory brązowe właśnie o silnym współczynniku ujemnym, współczynniku temperaturowym. Natomiast jako kondensator C113 wstawiłem kondensator pozyskany z mostka heterodyny, kondensator C109 12 pikofaradów plus 2,2 pikofarady kondensatora potutowanego od strony PCB. Natomiast tutaj wstawiłem kondensatory 5,1 i 6,8 pikofaradów. Jak się później okazało, te kondensatory, które tutaj wstawiłem, to były kondensatory o praktycznie zerowym współczynniku temperaturowym. I właśnie głównie kondensator C110, ten 10 pikofaradów, powodował właśnie takie rozrzuty częstotliwości. Więc wylutowałem ten kondensator i wstawiłem tutaj kondensator 10 pikofaradów, ale także o zerowym współczynniku temperaturowym. Dzięki temu uzyskaliśmy to, co Wam pokazałem. Powiem jeszcze, że ten kondensator C113, który odpowiada za kompensację mostka pośredniej częstotliwości, aby głowica uzyskała jak największą czułość, jest dobrany krytycznie i tutaj powinien znajdować się kondensator
o współczynniku ujemnym, ponieważ przy nagrzewaniu się głowicy, gdyby to był inny kondensator, byśmy mogli przekroczyć wartość krytyczną i głowica zaczęłaby się nam wzbudzać na PC. A dzięki temu, że to jest współczynnik ujemny, do czegoś takiego nie dojdzie. Co zrobić, gdy jednak ten współczynnik co zrobić, gdy jednak częstotliwość mimo wszystko zbyt mocno rośnie w stronę wyższych częstotliwości, czyli dalej mamy jak gdyby zbyt duży ogólny ujemny współczynnik temperaturowy kondensatorów. Można to zrobić w ten sposób, że ten kondensator zrobimy jako składak także z dwóch, ale na przykład wstawimy tutaj 6 plus 6 piko, 7 plus 7 piko, a nie jak u mnie było na przykład 12 plus 2. Po prostu wtedy jak gdyby zmniejszamy tą część ujemnego współczynnika temperaturowego na dwa równomierne kondensatory. Jeden jest zerowy, drugi ujemny, ale wpływy pojemności są mniejsze. Gdyby natomiast było tak, że jednak głowica ogólnie ma za mały ten współczynnik ujemny, czyli jest przy nagrzewaniu się głowicy dalszy spadek częstotliwości heterodyny, no to jednak trzeba wstawić na przykład tutaj jakiś kondensator o ujemnym współczynniku, ale bardzo delikatnym, ponieważ kondensator C110 najbardziej wpływa na regulację częstotliwości heterodyny. Także musimy tutaj tak badać mniej więcej, jaki jest wpływ poszczególnych kondensatorów. No akurat mi się udało trafić idealnie. Zobaczymy, co będzie przy następnych głowicach, bo również pozostałe głowice też będę chciał zrobić w ten sposób, żeby bez ARC ta stabilność była dosyć wysoka. Powiem tak, tego kondensatora w ogóle nie ruszam, chyba że mamy jakiś problem z generatorem, że zbyt wiele prążków heterodyny nam się pojawi, ale to wtedy można go zmniejszyć, ale to, co zmniejszymy w tym kondensatorze, powinniśmy dołożyć tutaj pomiędzy anodę a masę, żeby zachować ogólną pojemność obwodu pośredniej częstotliwości. Jak natomiast zbadać albo dowiedzieć się, jakie mamy kondensatory, w jakim współczynniku? Tak jak mówiłem, te, które siedzą oryginalnie w tej głowicy, to mają wysoki ujemny współczynnik, no ale niestety pozostałe kondensatory musimy jakoś zbadać. I niestety nie sprawdza tutaj się kolorystyka dostępna w internecie, że poszczególne kolory tych starych kondensatorów z epoki mają przypisane odpowiednie współczynniki. U mnie to się nie sprawdziło. Ja te kondensatory badam w ten sposób, że mam dosyć dokładny miernik pojemności. I na przykład tutaj mamy kondensatory 15 pikofaradów, stare, rurkowe. Mierzymy pojemność takiego kondensatora. Zobaczcie, mamy 14,4 pikofarada w temperaturze pokojowej i hoterem podgrzewamy kondensator i patrzymy, jak zmienia się pojemność. Jak widzimy, pojemność troszeczkę się tylko zmniejszyła, a podgrzewałem do 100 stopni. Także uważam, że ten kondensator ma zerowy współczynnik temperaturowy.
A weźmy na przykład kondensator 8,2 pikofarady. Taki właśnie brązowy, jak te, które siedzą w mostku heterodyny. Mamy 8,63 pikofarada i podgrzewamy. Zobaczcie. 8,41. Także dosyć mocno spadła nam pojemność tego kondensatora. Takie spadki to naprawdę już jest duży przyrost częstotliwości heterodyny. Czyli oznaczam go jako ujemny współczynnik z dużymi przyrostami ND. I w taki sposób sprawdziłem również moje pozostałe kondensatory. I co mamy? Zobaczcie, 6,8 pikofaradów, niebieskie, czyli powinien być współczynnik ujemny, a niestety mamy zerowy współczynnik temperaturowy. 6,2 czerwone, współczynnik ujemny, ale małe przyrosty. Także czasami on może nam się przydać na przykład w układzie mostka heterodyny. 5,1 pikofarada, niebieskie, ale zerowy współczynnik. 4 pikofarady, ujemny współczynnik, duże przyrosty. Znaczy duży wpływ. Generalnie współczesne kondensatory, ale na przykład wysokonapięciowe, mają zerowy współczynnik temperaturowy. Ale znalazłem na przykład takie, gdzie mamy ujemny współczynnik i z dużymi przyrostami. Także widzicie, wszystko trzeba chyba jednak zmierzyć doświadczalnie. Generalnie takie kondensatory niebieskie, wysokonapięciowe, tutaj jest 3 kV, tutaj mamy niebieskie 1 kV, mają ujemne współczynniki temperaturowe i o dosyć znacznych przyrostach. Także musimy żonglować tymi kondensatorami i sprawdzać. Mówię, na początek zawsze badamy, jak się nam zachowuje heterodyna, w którą stronę mamy te przyrosty. Jak nam częstotliwość heterodyny rośnie, musimy zmniejszyć ilość musimy zmienić kondensatory z ujemnym współczynnikiem na kondensatory z zerowym współczynnikiem. Jak nam będzie cały czas częstotliwość heterodyny przy wzroście ogólnym temperatury głowicy spadała, to znaczy, że musimy wstawić właśnie kondensatory z ujemnym współczynnikiem. I taka to jest zabawa. W tym odcinku to wszystko, ale chciałbym się dowiedzieć, jak zachowują się Wasze głowice. Czy ostrajają się do góry, czy do dołu? Napiszcie to proszę w komentarzach. Jednocześnie zapraszam na mój nowy film, który niebawem się pojawi na kanale, w którym omówimy tak zwany potrójny odbiór. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, włączenia powiadomień, aby nie przegapić nowych odcinków. Dziękuję.